Do you feel like you don't speak enough Polish? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Czym się zajmujesz? Jestem artystą. Listen to it again, now with the English translation. Czym się zajmujesz? What do you do? Jestem artystą. I'm an artist. First of all, you need to learn how to say, what do you do? That's. Czym się zajmujesz? Listen to it again. Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. Jestem. Your occupation. I'm an, your occupation. For example, I'm an artist. Jestem artystą. Jestem artystą. Now, listen to some examples. Czym się zajmujesz? Jestem nauczycielem. Czym się zajmujesz? Jestem lekarzem. Czym się zajmujesz? Jestem inżynierem. Listen to the dialogue. Jak się czuje twoja mama? Ona czuje się dobrze. Once more with the English translation. Jak się czuje twoja mama? How's your mother? Ona czuje się dobrze. She's fine. First of all, you'll need to learn how to say, how's your mother? That's. Jak się czuje twoja mama? Listen to it again. Jak się czuje twoja mama? Jak się czuje twoja mama? This Polish sentence literally means, how is feeling your mother? But it translates as, how's your mother in English. Now, how do you answer this question? The pattern is Ona czuje się. state of well-being. This Polish sentence literally means she is feeling state of well-being. But it translates as she is state of well. For example, she's fine. Ona czuje się dobrze. Ona czuje się dobrze. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Jak się czuje twoja mama? Ona czuje się świetnie. Jak się czuje twoja mama? Ona czuje się tak sobie. Jak się czuje twoja mama? Ona czuje się źle. Listen to the dialogue. Wszystko w porządku? W biurze jest gorąco. Once more with the English translation. Wszystko w porządku? What's the matter? W
W biurze jest gorąco. The office is hot. First of all, you'll need to learn how to say, "What's the matter?" That's, Wszystko w porządku? listen to it again. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? This Polish sentence literally translates into, "Is everything okay?" But it means, "What's the matter?" in English. Now, how do you answer this question? The pattern is W biurze jest. adjective. This Polish sentence literally translates into, "In the office there is adjective," but it means, "The office is adjective" in English. For example, the office is hot. W biurze jest gorąco. W biurze jest gorąco. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Wszystko w porządku? W biurze jest zimno. Wszystko w porządku? W biurze jest głośno. Wszystko w porządku? W biurze jest brudno. Listen to the dialogue. Jak to powiedzieć? To jest parking. Once more with the English translation. Jak to powiedzieć? How do you say this? To jest parking. It's parking lot. First of all, you'll need to learn how to say, "How do you say this?" That's, Jak to powiedzieć? listen to it again. Jak to powiedzieć? Jak to powiedzieć? Now, how do you answer this question? The pattern is To jest. word. It's word. For example, it's parking lot. To jest parking. To jest parking. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Jak to powiedzieć? To jest żyrafa. Jak to powiedzieć? To jest podróż. Jak to powiedzieć? To jest inwazja. Now, if you're wondering how to remember these words forever so that you can start speaking more and more, here's how. 1. Review them with our spaced repetition flashcards. Our flashcards will drill these words into your long-term memory. 2. Save the words to our word bank, your personal collection of words, where you can print out physical study sheets. And 3. Watch our looped vocabulary slideshows on repeat until you understand every word. You'll find these tools inside our learning program. Just click the link in the description to get them. Listen to the dialogue. Jaka jest twoja ulubiona liczba? To 7. Once more with the English translation. Jaka jest twoja ulubiona liczba? What's your favorite number? To 7. It's 7. First of all, you'll need to learn how to say, "What's your favorite number?" That's, Jaka jest twoja ulubiona liczba? listen to it again. Jaka jest twoja ulubiona liczba? Jaka jest twoja ulubiona liczba? Now, how do you answer this question? The pattern is To. number. This Polish sentence literally translates into "it number," but it means "its number" in English. For example, it's 7. To 7. To 7.
Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Jaka jest twoja ulubiona liczba? To 2. Jaka jest twoja ulubiona liczba? To 4. Jaka jest twoja ulubiona liczba? To 9. Listen to the dialogue. Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Lubię horrory. Once more with the English translation. Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? What's your favorite movie genre? Lubię horrory. I like horror. First of all, you'll need to learn how to say, what's your favorite movie genre? That's, Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? listen to it again. Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Now, how do you answer this question? The pattern is Lubię. type of movie. This Polish sentence literally translates as like type of movie, but it means I like type of movie. For example, I like horror. Lubię horrory. Lubię horrory. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Lubię komedię. Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Lubię filmy fantasy. Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Lubię romanse. Listen to the dialogue. Co robisz na Wielkanoc? Planuję jechać na plażę. Once more with the English translation. Co robisz na Wielkanoc? What are you doing for Easter? Planuję jechać na plażę. I'm planning to go to the beach. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Easter? That's, Co robisz na Wielkanoc? listen to it again. Co robisz na Wielkanoc? Co robisz na Wielkanoc? Now, how do you answer this question? The pattern is Planuję. plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to go to the beach. Planuję jechać na plażę. Planuję jechać na plażę. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Co robisz na Wielkanoc? Planuję podróżować. Co robisz na Wielkanoc? Planuję zostać w domu. Co robisz na Wielkanoc? Planuję iść do kina. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Dzień dobry. Chciałbym rozmawiać z osobą odpowiadającą. Oczywiście. Chwileczkę. Once more with the English translation. Dzień dobry. Chciałbym rozmawiać z osobą odpowiadającą. Hello, I'd like to speak with the person in charge. Oczywiście. Chwileczkę. Okay, just a moment. First of all,
you'll need to learn how to say hello on the phone. That's Dzień dobry. Dzień dobry. Then you'll need to learn how to say, I'd like to speak with person. The pattern is Chciałbym rozmawiać z... person. For example, hello, I'd like to speak with the person in charge. Dzień dobry. Chciałbym rozmawiać z osobą odpowiadającą. Dzień dobry. Chciałbym rozmawiać z osobą odpowiadającą. Now, how do you answer this question? Oczywiście. Chwileczkę. Okay, just a moment. Listen to it again. Oczywiście. Chwileczkę. Oczywiście. Chwileczkę. This Polish sentence literally translates as, of course, just a moment. But it means, okay, just a moment. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Chciałbym rozmawiać z przedstawicielem handlowym. Oczywiście. Chwileczkę. Chciałbym rozmawiać z menedżerem. Oczywiście. Chwileczkę. Chciałbym rozmawiać z obsługą klienta. Oczywiście. Chwileczkę. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.